Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serca nasze według serca Twego. Rozeznawanie duchowe, rozeznawanie we wspólnocie jest poszukiwaniem woli Pana Boga, w którym bierze udział każda osoba tworząca wspólnotę i wnosi w to rozeznawanie swój wyjątkowy wkład. Rozeznawanie we wspólnocie opiera się na rozeznaniu duchowym każdej osoby, na indywidualnym kontakcie z Panem Bogiem, na indywidualnej modlitwie. I gdyby ktoś był zainteresowany pogłębieniem tematu rozeznawania indywidualnego według reguł świętego Ignacego, to w linku do tego filmu, pod tym filmem będzie link. Postawa rozeznawania wynika z pragnienia, aby być otwartymi na wezwanie Ducha Świętego. Tego Ducha, który jest duchem jedności, duchem różnorodności, budującym jedność i harmonię w różnorodności. Tego Ducha, który chce, abyśmy w twórczy sposób podejmowali pragnienia Pana Boga dla naszego świata, dla tych środowisk, w których jesteśmy, które tworzymy. Duch Święty wydaje się być rozkochany w różnorodności, dlatego nie boi się inności, nie boi się różnych głosów, różnych opinii, ale buduje z różnych stanowisk buduje jedność. Raczej ubogacamy się jednością, ubogacamy się różnorodnością, tworząc harmonię. I dlatego potrzebujemy siebie wzajemnie słuchać, uważnie słuchać, nie tylko tego, co ktoś mówi, ale również tego, co chce powiedzieć, co jest gdzieś poza słowami, pomiędzy słowami. A do tego wymagane jest nawrócenie. Pewna postawa otwartości na drugiego, postawa takiego ufnego przyjęcia drugiej osoby. Nawrócenia od nas wymaga też postawa pewnego wyrzeczenia się siebie czasem albo zgody na to, że moje zdanie może być na drugim miejscu, że zdanie, które tworzymy, treści, które tworzymy razem, nad którymi pochylamy się razem, są znacznie ważniejsze niż moja własna opinia, mój własny punkt widzenia. I takie rozeznawanie, taki proces podejmowania decyzji, pochylania się nad tym, do czego dana wspólnota jest powołana przez Pana Boga, buduje relacje, buduje więzi, łączy różne jednostki w żywy organizm. My na początku każdego roku wspólnotowego w zgromadzeniu podejmujemy taki proces, tworząc tak zwany plan życia wspólnoty. No i właśnie, może troszeczkę o tym planowaniu we wspólnocie. Na początku roku na wezwanie siostry prowincjalnej przygotowujemy plan finansowy i też plan naszego życia. W ten sposób chcemy sobie zaplanować nasz rok wspólnotowy, żeby zobaczyć, jaki cel ma nam przyświecać, jakich środków do tego użyjemy. I jest to czas bardzo intensywny i modlitwy, wsłuchiwanie się w Ducha Świętego, wsłuchiwanie się też w siebie, ponieważ każda ma jakieś oczekiwania od wspólnoty, każda też ma jakieś propozycje, co chce dać wspólnocie. Więc to wszystko bierzemy pod uwagę i ustalamy konkretne działania na cały rok, planujemy, jak chcemy go przeżyć, właśnie w takim duchu rozeznania. Rozeznanie jest to coś ważnego w naszym zgromadzeniu, a my się wciąż tego uczymy. Rozeznajemy jakieś ważniejsze sprawy, tak też rozeznajemy właśnie ten plan każdego roku, plan życia wspólnotowego. Formujemy cel, któremu staramy się być wierne przez cały rok, on jakoś wraca na modlitwie. Planowanie życia wspólnotowego obejmuje cały rok, właściwie taki rok bardziej szkolny, nie kalendarzowy. I pod koniec roku, kiedy już czerwiec nadchodzi, to staramy się zewaluować nasz plan, na ile
stawiamy sobie pytanie, jak żyłyśmy naszym planem, w jakiej mierze zrealizowałyśmy to, czego pragnęłyśmy, co wyraziłyśmy w naszym planie. Przede wszystkim patrzymy na to, czy cel został tego roku osiągnięty. Spróbuję zacytować teraz, jaki był cel naszego życia wspólnotowego, czy jaki jest cel naszego życia wspólnotowego w tym roku. Zakorzenić nasze życie we współczującym sercu Jezusa, by budować bardziej ludzkie i siostrzane relacje oraz być znakiem jedności w świecie. Jezu cichy i serca